w Poznaniu. Ostatnio jechaliśmy do Poznania po to, żeby zawieźć Autoarena na ogarnięcie, że tak powiem, jego SR-a w PS13 i minęło bodajże ile czasu? Kiedy wyszliśmy? 2 miesiące. No, 2 miesiące minęły odkąd go zawieźliśmy. Odsyłam was też w sumie do odcinka, kiedy go zawozimy, bo było tam kilka ciekawych smaczków. No i dzisiaj go odbieramy. Piotrek już widział jakieś tam pierwsze pomiary, widział filmiki z przejazdów testowych. Nastawienia są pozytywne. Bardziej się nie możemy doczekać i jesteśmy ciekawi, jak to będzie wszystko na żywo się odnosiło. Co miało być, a co jest? No, jest dużo mocniej i dużo lepiej, jak miało być. To jest plus. Nie no, jestem przeciekawy, jak to będzie jechać naprawdę. Widzieliśmy film i auto naprawdę od 100 do 180 bardzo ładnie się odpychało. Przede wszystkim jest zrobione na oryginalnych gratach. Może jakiegoś boosta wielkiego nie ma, bo jest 1.1 bara. Tak, aktualnie 1.1, ale jest możliwość zwiększenia do 1.3, ale na początek zostawimy tyle. Wyszło... Ile wyszło? 314. 314 z koszem. Jest spokojnie potencjał na tą chwilę do 330, ale no mówię, tak jak ustaliliśmy z majstrem w połowie sezonu, mam się zgłosić po prostu na długą mapkę i jak już wszystko będzie, powiedzmy, ułożone w tym silniku, niech on już przeżyje ten szok plus koni. Będzie gitara. Dojechali. O, siema, siema. Zdecydowanie lepiej to wygląda na żywo. Tych róż nie polerowaliśmy, bo tam wiesz, jak to sobie tak, ogarniamy. dokładnie. Co, jak wrażenia, póki co? No stary. Już tutaj wiesz, te małe dopieszczenie i to nie ma wstydu. Uważam, że wiesz, mycie tutaj, wiesz, pomalowane po prostu rzeczy. Generalnie nie jest to zrobione na show car, tylko właśnie na taki street car, nie? Streetcar, ale wiesz, jest kultura, nie? No. Nie, naprawdę, ale powiem ci przemyślenia, w ogóle montaży, jakieś rzeczy. No, ty za chuj są tego tak nie zrobił. Odcinkę masz mega miękką, nie? Ona No. niestety nie szczela, nie wiesz, nie... A dawka paliwa jest ogólnie też mocna, czy też jakieś... Tutaj, znaczy masz tak strojone dość bezpiecznie. Pakuje się do tyłu. Musisz jakoś tak kurwa te nogi rozłożyć. A tu jest luz. Przecież pamiętam, że tu było wpyte miejsca. Przejażdżkę testową. Ładuje się do tyłu, bo Forest jedzie z nami. Ale to trzeba uwiecznić. Ty, ja zapomniałem jak to auto, jak tym aucie się siedzi, nie? Już musiał się znowu do prawej strony przyzwyczajać. No, ale ty kurwa, ja stary, ty nie jechałeś ze mną, ale tym się jedzie teraz tak tragicznie, że człowieku już dacha nie wyjebali. Masz tam miejsce z tyłu? Czy... Ta, ja tu mam, wiesz, tu jest full miejsca generalnie, to się tak wydaje, ale... Nie, spokojnie. No ja S13 jeździłem przez dobre 2 lata, to było moje daily, nie? No co prawda było to 12 lat temu, ale ja z nim... No jeszcze wtedy były tańsze. No moja wtedy kosztowała dyszkę i to była... No. Szukałem najładniejszą na Allegro, No. bo trupy były po 6. No i długa droga jeszcze działania, ale jest motywacja chociaż. Powiem, że po jeździe tą właśnie jadę w czwartek oglądać Sera i chciałbym w końcu, no moja stoi od 2013 roku. Nie, że już mogę. Nie wiem,
a tu z tyłu jeszcze bardziej czuć. Ale brzmi nawet inaczej, tak agresywniej trochę na tych baranach. Ja naprawdę dlatego myślę o tym SR-ze, bo się po prostu podjarałem jak to jedzie, nie? Bo w takich warunkach ulicznych świetna jakby, sprawa, ja no. już wyrosłem z takich 600 koni, No. gdzie wiesz, szukasz trakcji na czwartym biegu, jakby gdzieś tam, tak, tutaj zawracamy. Także uważam, że takie właśnie 300-350 koni przy tej wadze, bo S13 są mega lekkie w serii. No to jest na przykład kolejny krok, żeby coś tutaj zrobić, ale już nie mówimy o jakichś, wiesz, dużych wartościach. Znaczy, co jest, turbinę, potencjał masz w całym setupie, wtryski, turbina, pompa paliwa spokojnie na 350 koni. I Tylko to właśnie jest dalej jakby, jest kwestia silnikowa, nie? to jest kwestia silnika i... Ale wiesz, bardziej właśnie chodzi mi jakieś, nie wiem, wałki i takie rzeczy, czy już raczej po prostu zrobienie głowicy i tak wałki dalej? zawsze pomogą i będzie się mniej męczył, tylko no jakiś stage 1 jest ok. Zjechać teraz. Tak, i zaraz jeżdżamy w prawo. Stage 1 jest ok, wszystkie wyższe stage już mają ten problem, że no, tracimy mocno dół, a no tutaj na tym nam nie zależy. Jakby no, do tych 350 powiedzmy to kłucie, dopóki silnik jest w dobrym stanie, nie jest wymagane. Natomiast no, pewnie z czasem no to kłócizna, no to jakby gdzieś tam... Że wiesz, to nawet nie, ja nie mówię o tych, wiesz, mocach, że to jest jakiś dla mnie, kurde, no naprawdę nie jest dużo wymagających. Chciałem, żeby to po prostu, wiesz, żeby zrobiło ten toruń normalnie i tak dalej, nie? I że wiesz, jak już jeździmy, to jeździmy normalnie. No to już jestem pewien, że będę zachwycony, jak to będzie jechać. Tylko po prostu zastanawiam się, wiesz, co jest dalej, nie? Znaczy dalej to możemy wystroić i po prostu liczyć na to, że motor wytrzyma i będzie przyjmował eventy. No to wiesz, zupełnie inaczej, gdyby to było auto tylko uliczne, czyli wjeżdżasz sobie w niedzielę, 2 godziny pokatujesz, jedziesz do domu, a inaczej kiedy jedziesz na tor i 6 godzin upalasz, nie? To jest w ogóle to są zupełnie inne obciążenia, inne temperatury i tak dalej. Więc jakby zakładając, że jeździsz na eventy, no to pewnie kolejny stage to jest jakaś tam kłócizna i sprawdzenie tego silnika, nie? No, to już takie koszta, że... No, realnie drugie tyle, które teraz wsadziłeś, to jest tak, żeby sensownie było coś zrobić, bo wiesz, moc możemy tutaj podnieść teraz w pół godziny, żeby dobić do 350 koni, ale no na tyle mamy cały setup, ale myślę, że to co jest teraz to jest spokojnie. Ja już lecę trochę. Nie, no świetnie. I zero jest z przyzwyczajenia? Ja go naciskam i przegazowuję, bo on za każdym razem gaz, nie? Za każdym razem. On widzisz, spadają mu troszkę te obroty, coś tam, ale no jakby no nie ma prawa, żeby coś tam zgasło. Meszek fajny jest. No tak, lakiernik całość jakby generalnie no ten próg poleciał. Tak, no. I ty w tym UZ miałeś? Tak. To były czasy, że w 2008 roku to 2 S13 miały bodyki. A może z 4, nie? Wiesz, jeszcze nie wjechał. no, jeszcze, no wtedy to miał tery. Rok później miał zwierzak w S13 takiej czarnej. No dobra, no Jankoś miał, no ale to wiesz, no jakby większość była... To jeszcze były czasy, że z przodu 7 nacha, z tyłu 6 nacha, bo No. w 16 tak. mieliśmy opony. I ogólnie no była uklejona i tak dalej, kiedyś tam spoiler nie był, te nóżki po spoilerze to nie moje, bo tak już kupiłem, podeszli, daliśmy po nią, bo gdzieś między Bydgoszczem a Toruniem jakaś taka wiocha no i jadę z Brecholem i gość mówi, że po nas wyjedzie, bo nie trafimy, bo wioska i że wyjedzie po nas na główną drogę i ogólnie była idealną lalą serią, w ładnym stanie, tylko miała taki typowy Norauto Allegro spoiler, nie? Ale stary, kurwa taki, nie? Taka ławka i w ogóle była srebrna, tylko boczki były w kolorze auta jakby, nie? zawieszenie, tak? Seria, 15 felgi, seria, totalna, idealna seria z tym spoilerem, z tymi nóżkami zresztą. I jedziemy za gościem, taka wiocha, naprawdę jakaś mała wiocha i tak patrzymy na to auto i młody mówi, kurde, mógł sobie jeszcze neon wsadzić w ten spoiler. Tak. I stary scena jak z filmu. Wysiadamy, gość siema, pierwsze co mówi, no tu założyłem sobie taki spoiler, coś wam pokażę. Patrz, neon w całym spoilerze, nie? Ale neon był taki, że jak odpalałem wieczorem na osiedlu, to się z tyłu jasno robiło, nie? Był niebieski neon po całej długości spoilera, był po prostu jakby neon, nie? No coś pięknego. W momencie tego wypłacania hajsu nie miałem takiej winy. Później się cały czas cieszyłem. Ale co, jak się przejechałeś, to troszkę ten ból się uśmierzył, co? Jak już taki latandes jest, że dzisiaj w nocy zmieniam zawiechę. Ale kurwa. Dalej ci się podoba wydech? Fajnie było?
No w chuj! No, ja swoich myśli nie słyszałem. No daj spokój. Jak widzieliście, zapakowaliśmy już wóz i widzieliście też jaka była pierwsza reakcja Arena na przejażdżkę Nissanem z nową mocuchą i z nowym setupem. Ja jestem podjarany mega. Piotr jeszcze bardziej chyba. Nie no, kozacko jest, kurde, man. Jak na wynik, który wyszedł, bo który nie wydaje się w sumie jakiś Tak, bo to jest wielki. taka cyferka w dzisiejszych czasach naprawdę 300 koni, nie? Co to jest? Tak. Golf GTI ile ma? 280? Ten najnowszy chyba na 240 albo 280. No ale tutaj wsiadasz, jaki masz feeling, jak No nie, to jest auto jak brzmi teraz na nowych kolektorach, jak wygląda pod maską, to jest tak zajebiste. No teraz to jest, obiecuję, że to będzie teraz wyglądało tak, jak ma wyglądać, motywacja i dalej zajawa do robienia tego auta. No powiem wam, że jak zobaczyłem ten wóz i zobaczyłem reakcję Arena, to sam złapałem motywację, żeby swojego Nissana robić, bo przypomniałem sobie, jakie to jest zajebiste uczucie, jaka wdzięczna jest to zajawa tak naprawdę, że ładujesz tą kupę siana, ładujesz... Ciężko zarobionego, nie? No tak. Nie dał, wiesz, każdy gdzieś ma jakieś swoje cele, mniejsze i większe. Dla mnie zrobienie tego auta no jest ważne, Ale nie jest to takim jakimś priorytetem. ale no, dzisiejsza przejażdżka po, nie wiem, tam, no już nawet nie bierzmy pod uwagę tam tego jeżdżenia, jak tam to jeździło, bo to nie jeździło. Kto widział w Toruniu na przykład, no tragedia, nie? Nawet co się dziwić, no auto nieruszane, nic No nie tak. Jeszcze ten blow-off zacięty, bo w Tak. ogóle okazało się, że blow był zacięty i wypuszczał boosta. Tak, cewki, blow-offem cały cewki czas. zawalone, świece, kurwa, nie wiem, tam jeszcze pamiętały, bo oczywiście nikt do tego nie zaglądał. Jedyne co w tym aucie było robione to lane paliwo na dobrą sprawę i tyle, nie? I wydech zrobiony. Tak. I koła założone. I lampy. Nie no, jeszcze zawias zrobiony. Nie no, dużo jest zrobione, ale to tak jak Forest powiedział, no zrobiłem to, czego w ogóle nie widać. Silnikowo nie było nic stykane totalnie, nie? I prawdę mówiąc, no kilka rzeczy na pewno się jeszcze tam po prostu zjebało. Zepsuło, przepraszam. Mieliśmy No. je przeklinać. No właśnie. No ale teraz jest kolosalna różnica. Kolosalna. No, Nie no, to teraz czuć, że zapompuję po prostu i lecę, nie? Na 2, 3, nie wiem. No będzie to zobaczymy, nie? muskanie gazu, takie jak Dokładnie. na mokrym. To taki wymarzony efekt Tak, właśnie, nie? dokładnie. No bo BMA M52 B25 ma dwie pozycje gazu, nie? Albo wklepany, albo puszczony, no nie oszukujmy się. Nie, No tak. no, i nie masz kontroli nad tym autem, tak żeby sobie śmigać, nie wiem. No, takie no, mocniejszym autem, nie? Ci nic nie mam do BMA jest kozacka, nie? No jest. Widzieliście ostatnie wideo? Myślę, że wszyscy widzieli. Ten film już wszędzie dotarł. BMW też robimy. BMA na pewno nie będzie na sprzedaż. Daj spokój sobie tam z pisaniem tego, czy jest na sprzedaż, bo nie sprzedam ci. Nie ma opcji. Już jest tak, 15 koła wystawić tam. już jest tak rozpoznawalny wóz z tobą, że no Nissana nie było 2 miesiące, 3 w sumie i 3 bez kitu. i nie miałeś ani A miał być tygodnia. miesiąc. Nie no, Bega, wszystko jest idealnie, naprawdę, powiem wam. Hampel Motorsport. Polecam, bo naprawdę, nie wiem czy już o tym wspominałem w wcześniejszym filmie, tak jak mówiliśmy na końcu. Naprawdę wielu osób zapytałem o podjęcie się robienia tego silnika. Dostawałem odpowiedzi typu, nie wiem, silnik jak silnik, dawaj przywoź, to zrobimy, nie? No. Zrobi się i tak dalej. Tu miałem, gdzie chłopaki na samym wstępie powiedzieli, kurde, dawno takiego małego, słabego silnika nie robiliśmy, nie? No bo wracajmy do tego, jakie oni robią rzeczy jeszcze przy okazji. Masz przebitny gracz, nie? No ma. Kurde, no naprawdę No oni się zajmują JZ-ami głównie, nie? I Już teraz. doradztwo, na pewno nie. Kup takie, nie będzie żałował. To jest takie, to jest inne. Ten, nie wiem, regulator ciśnienia paliwa będzie lepszy. Nie wiem, wiązka, że nie jakieś wtyczki, tylko po prostu nowa wiązka jest zrobiona. Zresztą no chyba zrobimy coś jakiegoś, pokażemy. Nie, może w przyszłym tygodniu, jak jest zrobione, co jest jakieś detale, bo No to będziesz Sprawa musiał jest taka, zrobić bo- cały breakdown, stary, co się Dokładnie. stało.
No, także dajcie znać, w jakiej skali byście chcieli widzieć te odcinki. Chodzi mi o content, czy mamy wam pokazywać dosłownie wszystko, co robimy, czy bardziej etapowo, czyli tu robimy na przykład wózek, tu robimy malowanie, tutaj montujemy coś, czy po prostu podoba wam się oglądanie tego, jak to na co dzień wygląda, jak to naprawdę wygląda razem z tymi detalami. Więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy